Hejo, z tej strony Kiki. Przychodzę do Was z tutorialem o chibikach, czyli o takich miniaturowych postaciach. Ten tutorial podzieliłam na dwie części. W pierwszym odcinku porozmawiamy o pędzlach, proporcjach, anatomii i o robieniu szkicu. Także jeżeli jesteś zainteresowany, no to zapraszam do oglądania. No dobra, no to zaczynamy. Po pierwsze kilka słów o pędzlach. Szczerze mówiąc nie przykładam do nich zbyt dużej wagi i rysuję tym, co mi się akurat nawinie, ale oczywiście mam kilka swoich ulubionych pędzli, które właśnie Wam demonstruję. Pierwszy pędzel, który Wam tutaj pokazuję, tak naprawdę służy mi do wszystkiego i traktuję go jako długopis, można by powiedzieć. Jest on dosyć twardy, więc jest fajny do nakładania kolorów i do podstawowych czynności. Drugi pędzel jest bardziej precyzyjny. Stosuję go właśnie do line artu, ponieważ ma wtedy dużą dokładność kreski. I widzicie, że jest on, nie chcę powiedzieć cieńszy niż poprzedni, bo wiadomo, to jest kwestia rozmiaru, ale tak jak mówiłam wcześniej, ma on bardziej precyzyjną linię. I pamiętajcie, że mówię tutaj o pędzlach, które ja stosuję, ale jak najbardziej zachęcam do próbowania wszelakich kombinacji parametrów, bo naprawdę Sai ma ich od groma, także na pewno w końcu jakiś Wam pędzel przypasuje. Przechodzimy teraz do trzeciego pędzla. Tak naprawdę używam go rzadko, ale chciałam Wam tutaj pokazać różnicę. Jest to pędzel bardzo miękki, można powiedzieć, że wręcz rozmazany, coś w stylu kredki albo pastela. Jak widzicie, daje on bardzo miękki efekt. Jest on fajny do robienia szkicu, bo nie musimy przejmować się, czy ta linia jest dokładna, a w rezultacie daje nam co uroczy szkic i w sumie można nawet taki szkic pokolorować i po prostu wrzucić jako takie małe chibi. No ale dosyć o pędzlach. Porozmawiajmy o czymś, co jest bardzo ważne i mam wrażenie, że wiele osób uważa, że w chibi nie istnieje coś takiego jak prawidłowa anatomia. Otóż ja uważam inaczej. Według mnie prawidłowa anatomia to podstawa sukcesu Twojego chibi, ponieważ musimy się stosować do pewnych reguł, które zachowujemy tak naprawdę przy rysowaniu normalnych postaci. Oczywiście chibi jako forma rysunku daje dużo większe możliwości, ponieważ nie musimy twardo trzymać się tych reguł, ale pamiętajmy, że podstawowe zasady anatomiczne są tutaj zachowane. Tutaj pokazuję Wam, jakie są dwa najbardziej popularne według mnie typy chibi. Chibi na 3 głowy i chibi na 2 głowy. Jeśli uczyliście się wcześniej rysować mangę lub anime, no to wiecie, że właśnie taki sposób dzielenia postaci na głowy jest bardzo popularny. Łatwo go stosować, łatwo o nim pamiętać, łatwo go wprowadzić w życie. Jeśli chodzi o chibi na 3 głowy, szczerze mówiąc, może kiedyś robiłam, ale raczej teraz go nie stosuję, ponieważ według mnie te chibi wyglądają trochę bardziej poważnie, a ja jednak staram się, aby wyglądały jak najbardziej uroczo. No dobra, no to teraz słowo o anatomii. Jak widzicie, kończyny są identycznie odwzorowane jak w normalnej postaci. Jedynie zdeformowane części to oczywiście tułów, który kształtem może przypominać fasolkę i szyja, która najczęściej jest bardzo cienka. No i oczywiście nie zapominajmy o głowie, która jest za duża w stosunku do ciała, no ale o to chodzi w chibi. Jeśli chodzi o anatomię, mam jedną złotą zasadę i obowiązuje ona nie tylko w chibi, ale w normalnym stylu mangowym. Chodzi mi tutaj o to, że gdy ręka bezwiednie zwisa, koniec dłoni znajduje się dokładnie na połowie uda. I w proporcjach na 3 głowy i w proporcjach na 2 głowy ta zasada zostanie zachowana. A jak wiadomo, człowiek najlepiej uczy się na błędach, dlatego szybko narysuję Wam chibi, w którym proporcje są zachwiane. Pewnie na tym etapie widzicie już, że coś jest nie tak. W tym przypadku są to za długie ręce, za krótkie nogi. Zasada, o której mówiłam Wam wcześniej, nie została zachowana, dlatego już na pierwszy rzut oka widzimy, że z tym chibi jest coś nie tak. Oczywiście im szybciej wyłapiecie taki błąd, na przykład już w fazie szkicu, łatwiej będzie go poprawić. Ponieważ po zrobieniu line artu, nałożeniu koloru i cieniowania, trudno Wam będzie wyprostować to chibi, bo po prostu będziecie musieli zacząć nakładać nową warstwę, która będzie tak naprawdę od podstaw nowym szkicem, nowym line artem i nowym kolorem. Także postarajcie się jak najszybciej sprawdzić, czy faktycznie anatomia w Waszym chibi jest poprawnie zrobiona.
Tutaj w bardzo prosty sposób poprawiłam anatomię, po prostu wydłużyłam trochę nogi tak, aby ręce pasowały. Możemy także skrócić nogi, skrócić ręce, dalej stosując tę zasadę, że koniec dłoni znajduje się na połowie uda. No i teraz przechodzimy do chibi na dwie głowy. Jak widzicie, jest tu takie tyci, puci, malusie. Jest po prostu mega urocze, także jeżeli chcecie narysować coś uroczego, co tak naprawdę nie zajmuje dużo czasu, to właśnie proponuję Wam takie chibi na dwie głowy. No i to taki mały wstęp do anatomii. Szczerze mówiąc, moje proporcje to raczej 2,5 głowy, bo jestem gdzieś po środku z moim chibi. I tutaj oczywiście tak samo jak z pędzlami, każdy ma inny styl, także próbujcie, co Wam pasuje najbardziej. Czy chcecie bardziej urocze chibi, czy bardziej poważne. To wszystko zależy od Was, od Waszej wyobraźni, kreatywności. Tylko pamiętajcie o końcu ręki na połowie uda. No dobra, no to proporcje pokrótce są zrobione. Teraz porozmawiajmy o ciele, czyli o tym, jak uzyskać postać jeszcze bardziej uroczą. Tak, da się. I wiem, może Wam wydawać się śmieszne, że nawet to robi różnicę, czy kończyny są chude, czy nie, czy rączki ma grube, czy nie, ale tak, robi to ogromną różnicę i zaraz się o tym przekonacie. No i tutaj już w sumie nie mam nic do gadania, bo powoli sobie kończę to chibi, ale chodzi mi głównie o to, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica nawet w takich małych szczegółach jak grubsze ręce czy grubsze nogi. Jak widzicie, to drugie chibi robię na tym samym szkicu, żeby Wam pokazać, jak różnie można zinterpretować tak zwanego patyczaka, czyli ten szkic podstawowy. Po lewej stronie mamy bardzo cienkie kończyny i dosyć poważną postać, dosyć poważne takie malutkie ciałko, a po prawej stronie postać bardziej wyglądająca jak niemowlak, ponieważ właśnie z niemowlakiem kojarzą nam się takie urocze, duże, grubaśne nóżki i rączki. No dobra, no to tyle z teorii, która pewnie Was zanudziła, bo też sama nie lubię teorii. I oczywiście rysunek, czy to chibi, czy każdego innego stylu polega na praktyce, no bo tak naprawdę im więcej ćwiczymy, tym lepiej nam to wychodzi i to jest zasada, która obowiązywała i zawsze będzie obowiązywać, bo świat tak jest skonstruowany. Więc tak jak widzicie, tworzę już tutaj normalny szkic, taki jak robię zawsze, więc zaczynam od głowy, od małego ciałka, takiej fasolki, która ma zaznaczoną talię. Jeśli na początku trudno jest Wam stworzyć taki szkic, proponuję zacząć od tworzenia podstawowych kształtów, tak zwanych brył, tak jak w ćwiczeniu normalnej anatomii. Nie bójcie się poprawiać, bo chibi to tak naprawdę jest cały czas poprawianie. Jak widzicie, tutaj narysowałam strasznie długą rękę i o, właśnie tutaj się skapnęłam i już ją poprawiam. Ale tak jak mówię, nie bójcie się eksperymentować, jeśli coś nie wyszło, poprawcie to. Jeśli tworzycie to chibi cyfrowo na tablecie, pamiętajcie, że zawsze macie Ctrl+Z, coś czego nie ma na kartce i co by się bardzo przydało, ale wciąż tego nie opatentowali. Nie bójcie się, tutaj macie ten komfort pracy, że możecie tworzyć na nowych warstwach, możecie czyścić, możecie próbować każdej pozy, dopóki Wam się nie spodoba. Uważam, że metoda prób i błędów dalej jest w modzie. Zresztą zobaczycie, że tworząc to chibi bardzo często będę coś poprawiać, bo po prostu rysując na bieżąco widzimy nowe błędy, widzimy, że coś nie gra, coś nie wygląda tak, jakbyśmy tego chcieli. Jeśli nie lubicie robić line artu, to możecie wyczyścić taki szkic i nałożyć na niego kolory, pocieniować. I tak naprawdę też będzie wyglądał bardzo uroczo i nawet taki efekt trochę niechlujstwa może wyjść bardzo dobrze. Chibi niesie ze sobą szeroką gamę możliwości i możecie eksperymentować, możecie robić naprawdę dziwne rzeczy, a koniec końców może wyjść coś bardzo, bardzo uroczego. Jeżeli teraz chcecie usiąść i narysować swoje pierwsze chibi w życiu, ale nie wyjdzie ono Wam tak, jakbyście tego chcieli, to proszę Was, nie zniechęcajcie się. Na następnej próbie zobaczycie już na pewno chociaż maluteńki progres, że coś zrobiliście lepiej, że trochę swobodniej rysuje Wam już się tego chibika.
Specjalnie dla Was policzyłam wszystkie chibiki, które skończyłam i wrzuciłam na DeviantArta i jest ich około 200, także uwierzcie, że ja też musiałam przebyć tą drogę i nawet w tym momencie nie jestem w 100% zadowolona. Po kilku dniach widzę błędy, które mogłabym poprawić, ale tak jak mówiłam, po prostu akceptuję na jakim etapie jestem teraz i dalej ćwiczę, no bo wierzę w to, że jeszcze jestem w stanie udoskonalić swoje umiejętności. Jeśli nie jesteście jeszcze wprawieni w rysowaniu chibików, proponuję po takim szkicu dosyć niewyraźnym zrobić jeszcze jeden szkic, bardzo dokładny i precyzyjny, który pozwoli Wam w linearcie poprowadzić linię dokładnie po tym, co narysowaliście wcześniej. No i to tyle w tym odcinku. W następnym porozmawiamy trochę o kolorowaniu. Od nakładania podstawowych kolorów do wykańczania całego chibika. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i że niektóre rady były pomocne. A jeśli macie jakieś pytania, to pamiętajcie, że zawsze możecie je zadać w komentarzu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do usłyszenia!